Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja dzisiaj musiałem się wcześniej zwolnić, gdyż już będąc w Polsce była tutaj ekipa, firma, nie wiem od czego to nazwać, od odgrzewania. Ta ogólnie co się zajmuje takimi sprawami u nas w budynku i oni chcieli u mnie wymienić te ciepłomierze, to się nazywa chyba ciepłomierze i Rauchmelda, to co wiecie, dym wykrywa. I nie mogli mnie zastać i dzwonił do mnie mój właściciel i będąc w Polsce już zrobiłem z nimi termin i termin jest na dzisiaj, więc musiałem wrócić wcześniej z pracy. Przy okazji byłem w Kauflandzie po drodze. Już widzę, że zapomniałem kupić mleka, ale chyba jeszcze trochę mam nadzieję, że później sobie skoczę do Edeki. Wymyśliłem, że wykorzystam ten czas. Te przetwory od babci, które ostatnio przywiozłem, to musiałem zrobić sobie porządek w szafkach i to znalazłem dużo jakichś dżemów, które sam robiłem, część też od babci. I wymyśliłem, że zrobię taką fit drożdżówkę, więc kupiłem dzisiaj jajka. W sumie później sprawdziłem, że tam nie idą jajka w przepisie. Ale będzie to ciasto drożdżowe takie lekkie. Zamiast masła będzie mleko kokosowe. No i właśnie wykorzystam też te dżemy, nie wiem, te dżemy chyba mam z jabłek, też na erytrytolu robiony. Niewielka ilość cukru, tak tylko żeby po prostu te ciasto wyrosło. Aha, Lenora sobie kupiłem. Lenor. Takie bułki, ja sobie lubię je robić właśnie w tej frytownicy na gorące powietrze i do tego serek wiejski. Takie szybkie śniadanie na przykład, albo przekąska w ciągu dnia. Dużo białka, węgli. Co prawda węgle z białej mąki, ale te bułki mają spoko w sumie skład prosty. Więc powiem wam, że już je jem od kilku miesięcy i mi się nie znudziło. Cały czas mam jakieś to takie moje menu monogamiczne. No. Chociaż teraz tak ostatnio jest lepiej niż wcześniej było. Więc kupiłem jajka, mąkę, no i drożdże, bo to potrzebujemy na dzisiaj. Oni mają być między 2 a 16 godziną, więc mam trochę czasu, żeby to zrobić. Z tego co czytałem w przepisie, najpierw trzeba zrobić taki zaczyn, który ma wyrosnąć. Później trzeba przełożyć te ciasto na blachę, ono musi znowu wyrosnąć, daje się owoce i wtedy leci do piekarnika, więc może się przebiorę albo rozbiorę i lecimy. Może jeszcze korzystając z okazji przed pieczeniem pokażę wam tą kuchnię teraz tak już na spokojnie, póki jest jeszcze ładnie, bo za chwilę jak zacznę, wiecie, pichcić, to już będzie Saigon. A więc tak, oczywiście ja wam mówiłem w ostatnim filmie, że to jest nowa kuchnia, bo ja się czuję jak w nowej kuchni, ale jak się przyjrzycie dobrze, no to jest po prostu odnowiona ta stara. Ale wydaje mi się, że jakoś 80%... Czekajcie, pochowam to wszystko. A i w Kauflandzie kupiłem też takie szklanki do latte macchiato dla tych z Niemiec. Teraz są w tym tygodniu w gazetce i są po 5 euro. To są te takie z podwójnego szkła. Ja mam też te niskie od Magdy Gessler. A te nie są od Magdy Gessler, ale wyglądają podobnie. Właśnie do latte. Spójrzcie jakie fajne. Niestety, jeżeli chodzi o kuchnię, no to nie mam takiego, wiecie, jakiejś przebitki, żeby wam pokazać jak wcześniej wygląda, ale to możecie sobie na starych filmach popatrzeć, gdyż kuchnia to tutaj często nagrywałem, więc można sobie dotrzeć do tego i sprawdzić jak wyglądała wcześniej, ale ogólnie powiem wam, że jestem bardzo zadowolony, nie spodziewałem się tego efektu. Ja na początku planowałem po wymianie lodówki kupić sobie taki tani blok mebli, ale później jak zobaczyłem to te tanie meble, to tak naprawdę nic tam nie macie i to byłaby gorsza kuchnia niż ta, którą miałem wtedy. Więc postanowiłem, że sobie odnowię i to jest efekt całości. Pozbyłem się stołu, zrobiłem sobie tutaj, wiecie, taki sobie 2 hokery, tutaj kawałek blatu. Zależało mi też, żeby był długi, żeby mieć po prostu jak najdłużej, najwięcej przestrzeni. W sumie też do pracy, bo mam często teraz home office. A jednak te biurko w sypialni mi się nie sprawdza. Czuję się tam nie najlepiej i niewygodnie przede wszystkim. Widzicie, wyrzuciłem wszystkie blaty. Wymieniłem zlewozmywak, mam teraz taki zlewozmywak, jak zawsze chciałem, malutki, żeby też właśnie zaoszczędzić przestrzeń. Kran taki, widzicie, o, z prysznicem jest. To nie jest chyba prysznic, ale taki wyciągany, więc spoko, jak myję podłogę, żeby sobie nawet do wiadra wody nalać. Jeżeli chodzi o farbę, no to używałem farby z Action i tam jest chyba tylko jedna farba taka z marki Spectrum. Mogę wam jeszcze podpiąć w komentarzu, jeżeli się nazwa nie zgadza, ale wydaje mi się tak Spectrum, Spectra. Tak, ta marka Spectrum, która też ma spreje, to ja miałem którąś z... Chyba którejś z tych.
tylko po prostu mój kolor, nie? I to jest kolor grafitowy z tego co pamiętam. Dobra, może od mebli zacznijmy. Meble, no to opalałem opalarką i ściągałem to, co było na nich nalepione, nie wiem jak to się nazywa, ta cała okleina. Później ogólnie było podane też, żeby... Bo ja tam jestem na takiej grupie, gdzie właśnie ludzie odnawiają różne rzeczy. To tam było polecane, żeby to benzynować, olejować, no to ja tego nie robiłem. Ja tak naprawdę gorącą wodą z płynem do naczyń wszystkie te meble oczyściłem, zostawiłem jeden dzień, żeby to wyschło. Później odkręciłem wszystko od tego mebla, te drzwiczki wszystkie poodkręcałem, no i je malowałem i wydaje mi się, że około 3 warstw tutaj poszło. Gdy za pierwszym razem no to widziałem takie niefajne pofałdowania tej farby. Teraz jak się przyjrzę, no to też w niektórych miejscach są. Można by to było zniwelować cieniutkim papierem ściernym i wtedy jeszcze raz malowałem, ale już zostawiłem tak, gdyż jednak chyba jadąc tym wałkiem i przez to, że ja mam tutaj te takie wgłębienia, no to i tak byłoby to wykonalne, żeby całkiem równo zrobić, ale jestem bardzo zadowolony z efektu. Kupiłem też nowe rączki, je kupowałem na Amazonie. No i blaty. Blaty to chyba ogólnie najdroższa rzecz, jeżeli chodzi o wymianę, no bo blaty są drogie, zwłaszcza te do 2,5 metra macie niedrogie, bo one są jakby w sztuce, a już jeżeli chcecie powyżej 2,5 metra, no to musicie kupować te na metry i one są drogie, więc tutaj mi na same blaty poszło chyba 5 czy 6 stów. Sprzętów nie wymieniałem, gdyż jak się tu wprowadzałem, no to ja wymieniłem sobie sprzęty piekarnik i tą płytę do gotowania. Zmywarkę też miałem nową, więc tak naprawdę tylko tą tutaj też te drzwi przednie też je malowałem. Wcześniej miałem taką deskę po prostu wyciętą. Tu mam tą drugą półkę, no mówię, jestem mega zadowolony z efektu. Ja to nazywam nową kuchnią, no bo dla mnie ona wygląda po prostu jak nowa. I w ogóle nie widzę tej starej w tej kuchni. No i teraz też nawet fajnie wyglądają, wiecie, te LEDy, które tam kiedyś montowałem. Teraz ich nie będzie widać, bo jest roleta odsłonięta, ale ogólnie wieczorem bardzo fajnie to wygląda. Może trochę będzie widać. No teraz nie ma tego efektu, bo specjalnie do nagrywania podniosłem roletę. No ale tak jak mówię, no wydaje mi się, że bardzo fajnie to wyszło. Nie, mam nadzieję, że ta miska mi wystarczy. To jest w ogóle pierwszy raz ciasto drożdżowe, kiedy piekę i od razu jakieś takie, wiecie, niestandardowe. Ale w przepisie jest tylko 2 szklanki mąki, 1 szklanka pełnego mleka kokosowego bio. Ja mam niepełne kokosowe ze zredukowanym tłuszczem, więc nie wiadomo, czy to wyjdzie w ogóle. 1/2 szklanki brązowego cukru. Ja zamierzam dać tylko 3 łyżki cukru, żeby drożdże miały z czego urosnąć, a resztę chcę zastąpić erytrytolem i malutka szczypta soli. To nie będę niczym zastępować. Więc tak, 2 szklanki mąki. Zmieszać mąkę z drożdżami. Zawsze mam problem w przepisach, co to jest szklanka mąki, jaka szklanka, no ale ja ostatnio nawet robiąc naleśniki stosuję tą szklankę, więc i tym razem ją wykorzystam jako tą szklankę przepisową. Myślałem, że to do jajka jakoś źle przeczytałem przepis, bo czytałem w sumie 2 przepisy, chciałem zrobić najpierw takie standardowe, drożdżowe, ale nie znalazłem nigdzie zamiennika na masło, wszędzie szło masło, a ja właśnie chciałem uniknąć masła. Co prawda już trochę podwyższyłem sobie kalorykę, ale mimo tego nie chcę zrobić tego, co zrobiłem w ubiegłym roku, że w ciągu, wiecie, 2 miesięcy przyczyłem 15 kg, bo to ani nie była masa mięśniowa, a już nie wspomnę o tym, że cały ten rok po prostu musiałem to redukować. Tam sobie tyle cukru, myślę, że to powinno wystarczyć, żeby drożdże wyrosły, a resztę erytrytol. I erytrytol jest mniej słodszy od cukru, więc dodam go więcej niż jak gdybym tylko używał cukier. That's it. Wleję to najpierw do szklanki. Powiem wam, że to wygląda akurat jak szklanka, więc po prostu puszka. Jak ja to lubię.
puszka mleka kokosowego po prostu. Nie wiem, czy mogę użyć mikser, więc wezmę po prostu mieszaczkę. Mieszaczka to jednak nie był dobry pomysł, więc wezmę mikser. Wymieszam to łyżką. No i dobra, teraz to ma podwoić swoją objętość w około godziny, jeżeli nic nie pomieszałem tutaj. Więc ja to zakrywam, dam koło grzejnika i widzimy się za godzinę. Ja w tym czasie idę ściągnąć pranie, gdyż tam ta pani, jak dzwoniłem zrobić termin, no to mówiła, że muszą być wszystkie jakby dojście do grzejników, żeby było niczym nie zasłonięte. Ja tam mam pranie wywieszone, mam nadzieję, że już wyschło. Był już pan i mi się wydawało, że w czerwcu tu ktoś był i zmieniali mi, wiecie, te ciepłomierze. Dlatego byłem zdziwiony, że znowu chcą to zakładać, ale okazało się, że tylko te czujniki dymu. I mam tu nowy czujnik dymu. Boże, znowu coś nowego mam. I mam w sypialni. I teraz się okazuje, że jeszcze powinienem mieć tu trzeci w salonie. Ale nie chcę, żeby mi tu coś kolejnego wisiało. Tyle lat nie było i nagle on poszedł zadzwonić, bo nie wziął telefonu ze sobą, się dowiedzieć, czy jeszcze w salonie nie potrzebuje mieć następnego plastiku. No bezpieczeństwo bezpieczeństwem, ale jak się tu zapali, a przecież nie mam drzwi, to z przedpokoju powinien też zadziałać. I znając życie, on zadzwoni i na pewno stwierdzą, że ja potrzebuję też tutaj mieć jeszcze jeden. To już tak na logikę dziwne, czemu w kuchni nie muszę mieć. To chyba jak się by miało palić, to najprędzej w kuchni, bo się gotuje, prawda? Różne sprzęty używa, a w kuchni nie potrzeba, a potrzeba w tamtych pokojach, więc no taka ciekawostka ode mnie. Słuchajcie, ciasto chyba poszło coś nie tak, bo jest godzina już dobra za nami, a ciasto jak było plackiem, tak wciąż jest plackiem, ale włączę teraz grzejnik i może się podgrzeje trochę. No i nic, wrócił pan, powiedział, że muszę mieć, więc mam też tutaj w salonie zamontowane. Zapytałem się z ciekawości, to dlaczego mówię, nie mam w kuchni i w łazience. Tam się nie montuje, bo przy gotowaniu no to by zaczęło piszczeć, no i przy myciu też. Także trochę głupio, no bo tak mi się wydawało, że chyba jak ma gdzieś wybuchnąć pożar, no to najprędzej w kuchni. No ale widzicie, no dobra, no jest to jest. Ja sobie, wiecie, zacząłem wymyślać, w którym miejscu, ale pan mówi, że to musi być taka linia jakaś od lampy równa. No i że musi być, no. Dziwne, że wcześniej nie musiało tyle lat być, a teraz nagle musi, no ale myślę, że nie będzie mi to przeszkadzać jakoś tak. Nie miałem zresztą nic do powiedzenia. No ale mam nowe, ładniejsze, bo tamte były takie brzydkie, okrągłe i mocniej wystawały od sufitu, więc są plusy i minusy. Słuchajcie, wszedłem w ten przepis i z tego też można zrobić bułeczki. Nie wiem, coś to mi nie wyrosło. A może i wyrosło trochę? Teraz mam te ciasto wyrobić. Właśnie ja zrobię z tego bułeczki nadziewane tym dżemikiem swoim. Tak wymyśliłem, ale to jest dobre, wiecie, czuć ten kokos. Dobra, idę to wyrobię i zrobimy bułeczki po prostu. Jednak kolejna zmiana planu, bo z tego nie ulepi się żadna bułka. Patrzcie, jakie to jest lejące. Więc ewidentnie poszło coś nie tak, no ale nie wydaje mi się, że za mało mąki jest, a może za dużo było tego wszystkiego. I no z tego bułki nie ulepię. Więc po prostu wrzucę to na blachę i zobaczę, co wyjdzie. Ale to w ogóle nie rośnie, coś jest nie tak. No nic, wymieszam to, dam na blachę i zobaczymy, co wyjdzie. Słuchajcie, jeszcze teraz sprawdzałem podgląd w kamerze, czy ja na pewno dałem 2 szklanki mąki, a nie na przykład 1 szklankę mąki, ale dałem 2 szklanki mąki, więc jestem pewny, że zrobiłem wszystko według opisanej procedury. Więc okej, wylewam to po prostu na blachę, niestety okrągłą, gdyż nie mam takiej kwadratowej. Aha, masło. Czekaj, czy ja mam masło? Mam masło, które już chyba jest za długo w lodówce, nie używam w ogóle masła, to jest jeszcze masło,
czasu, jak moja mama była u mnie i to już jest zdecydowanie za długi okres, więc do śmieci użyjemy po prostu oleju. Nie no, to jest ewidentnie coś nie tak. Jak ja bym miał z tego na przykład bułki uformować. I też nie wydaje mi się, żeby to podwoiło swoją objętość. Żeby tu się w ogóle coś z objętością stało. To nie widzę. Ale wiem, że jak moja babcia robiła nieraz drożdżowe, pamiętam, to naprawdę to później rosło takie no, naprawdę duże. A u mnie nie widzę, żeby cokolwiek się z tym stało, ale jeżeli się upieczy, nawet będzie zakalec, no to już czuję po smaku tej masy, że to jest dobre. Nic, proszę Państwa, będzie co będzie, bo ja dzisiaj wieczorem jestem umówiony, a jeszcze muszę iść na trening, więc to już rosło godzinę ileś i nic nie urosło. Będzie tak zwany chyba zakalczyk. Byle się upiekło i dało radę się to wziąć do ręki. Moje przetwory własnej roboty. Owoce jak to przycisną, to chyba nic nie urośnie. Swoją drogą pyszny dżemik. Teraz czekam, aż się piekarnik nagrzeje i leci. Minęło pół godziny, w przepisie było podane, że pół godziny ma się piec. Słuchajcie, coś urosło, a biorąc pod uwagę, że w przepisie była podana blacha 20×20, to wydaje mi się, że ta jest większa. Więc chyba wszystko jest ok, póki co. Pół godziny, ale wydaje mi się, że ono jest za jasne i jeszcze trochę dodam. Więc słuchajcie, nie ma tragedii jak na debiut drożdżowy Matiego. Więc słuchajcie, chyba nie będzie takiego wstydu jak na mój debiut drożdżowy i to jeszcze dietetyczny. Dietetyczne ciasto drożdżowe. Coś tam urosło, nie wiadomo jak się zachowa, jak je wyciągnę. Ale drożdżowe, z tego co pamiętam, chyba aż tak mocno nie opadają, tylko zawsze babcia mi kazała paluchami nie dotykać i nie podskubywać, jak wyciągała z piekarnika. No i dobra, wyciągam ciasto, ono jakieś się takie wyrównane zrobiło teraz, więc opadło trochę mimo tego, że się cały czas piekło. Korzystając od razu z okazji, to wrzucę sobie kurczaka, którego wczoraj zamarynowałem. No nie oszukujmy się, nie wyszło. Ukroję to teraz. Nawet nie przypomina drożdżówki w strukturze. Coś nie urosło po prostu, ale wygląda to tak. Więc nie wygląda najgorzej. Jest dobre. Ono po prostu nie wyrosło należycie. Czy może było za mało drożdży? No muszę przyznać, że nie smakuje źle. Być może jeżeli byłoby ta blacha taka węższa, to ono też by nie było takim cienkim plaskiem, ale smakuje bardzo dobrze. Dobra moi drodzy, więc ja się z wami żegnam. Nie ma sensu, żebym kontynuował ten film teraz, bo to potrwa za długo. Wydaje mi się, że tutaj mówienie o tej kuchni i jeszcze ci od montażu, jak przyszli, że to będzie za długie, więc widzimy się w kolejnym filmie za 2-3 dni. Pa!